Wyroby z porcelany. Od wieków zachwycają użytkowników swoim pięknem i elegancją. Porcelana to również niezwykle praktyczny materiał, popularny ze względu na swoje wyjątkowe właściwości. Porcelana jest prześwietlalna, wytrzymała, nienasiąkliwa i odporna na wstrząsy mechaniczne i termiczne. Żeby przekonać się o zaletach tego materiału, odwiedziliśmy zakłady porcelany stołowej Karolina w Jaworzynie Śląskiej. W tych budynkach wyroby z porcelany produkuje się od 1860 roku. To jedyny zakład w Polsce, w którym wytwarzane jest tworzywo Fine Bone China w ciepłym kolorze kości słoniowej. Tajemnica porcelany tkwi m.in. w surowcach. W magazynie znajdują się kaoliny, skalenie oraz kwarc. Zaczynamy od przygotowania masy porcelanowej. W pierwszym etapie skalenie i kwarc rozdrabniane są w młynach kulowych. W tym samym czasie w bełtaczach rozwadniane są kaoliny. Po zmieleniu surowców twardych w młynie i rozbełtaniu kaolinów w bełtaczu, ich zawartość zlewana jest do mieszadła zbiorczego. Następnie masa odwadniana jest w prasach filtracyjnych. W osobnym ciągu technologicznym produkowana jest masa granulowana, stosowana w procesie prasowania. Czas na formowanie produktów. Najpierw zajmiemy się odlewaniem. W ten sposób wytwarzane są przedmioty o nieregularnych kształtach oraz uszy do kubków, filiżanek czy was. Proces ten polega na zalaniu formy gipsowej masą lejną. Przy ściance zaczyna narastać czerep. Forma gipsowa bowiem absorbuje wodę. Gdy czerep osiągnie odpowiednią grubość, nadmiar masy lejnej wylewany jest z wnętrza formy. Aby przyspieszyć proces, wyroby są podsuszane. Następnie wyciągane są z formy. Do was doklejane są uszy. Inaczej przebiega proces odlewania metodą ciśnieniową. Wykorzystywane są tu formy sztuczne porowate, umieszczone w maszynie. Masa lejna podawana jest do formy pod ciśnieniem. Po otwarciu formy wyciągane są odlane wyroby. Z masy formierskiej produkowane są m.in. kubki. Maszyna odcina odpowiednią ilość masy, która następnie trafia do formy. Głowica formuje kształt kubka, a nadmiar masy jest usuwany. Uformowane korpusy są podsuszane i wykańczane. Zobaczmy jeszcze, jak formowane są talerze z masy suchej granulowanej. Wysuszone półfabrykaty przekazywane są do wypału biskwitowego. Wypał przeprowadzany jest w temperaturze do 1000 stopni Celsjusza do uzyskania nasiąkliwości biskwitu około 20%. Dzięki temu materiał uzyskuje zdolność do absorpcji szkliwa. Podnosi się także jego wytrzymałość. Po wypale biskwitowym wykonywane jest szkliwienie. Kolejny etap to wypał na ostro, który odbywa się w piecach tunelowych w temperaturze około 1390 stopni Celsjusza. I wreszcie przyszedł czas na zdobienie. W naszej firmie stosujemy dwie techniki dekorowania wyrobów. Pierwsza technika jest to nakładanie kalki ceramicznej, druga metoda malarska jest to wykończenie wyrobów farbami ceramicznymi. Kalka najpierw zwilżana jest w wodzie, a następnie przenoszona na wyrób porcelanowy. Malowanie wykonuje się za pomocą pędzli i zawiesin metali. Dekoracje utrwalane są w piecu. Na koniec przedmioty porcelanowe są kompletowane i pakowane. W zakładzie porcelany stołowej Karolina w ciągu miesiąca produkowanych jest około 360 ton wyrobów z porcelany.